tym filmie pokażę Ci powiadomienia w Home Assistant, które nie wkurzają, tylko realnie pomagają. Zobaczysz powiadomienia z wartością ENCI, z przyciskami akcji, z przekierowaniem do dashboardu i 2 powiadomienia, które łączą wszystko w całość. Zaczniemy od najprostszego możliwego powiadomienia, bez bajerów. I dopiero na tym przykładzie pokażę, jak z prostego powiadomienia zrobić coś, co faktycznie ma sens. Dodaję wyzwalacz. Ten nowy widok jest ok, ale jeszcze nie do końca się w nim odnajduję. Wchodzę w wyzwalacze, wybieram ENCIA, stan numeryczny. I tu odnajduję moją ENCIę, niech to będzie temperatura CO. Będzie to zwykłe powiadomienie o przekroczonej temperaturze centralnego ogrzewania. Klikam powyżej 80 stopni. Czyli powiadomienie wyzwalam, jeżeli stan numeryczny ENCI i temperatura CO przekroczy 80. Następnie klikam dodaj akcję i tu naciskam akcję i wybieram powiadomienie. Tu wybieram urządzenie, na które ma być wysłane powiadomienie. W moim przypadku to jest PGT N19, to jest mój telefon. Wpisuję wiadomość. Niech to będzie na przykład temperatura CO wyższa niż 80 stopni. Wszystko się zgadza, więc zapisuję, nadaję nazwę i kategorię i na koniec odpalam testowo, żeby sprawdzić, czy faktycznie działa. I jak widzisz, działa. Tylko że to jeszcze bieda wersja. Więc dorzućmy wartość ENCI, żeby od razu było widać, ile dokładnie tej temperatury jest, a nie tylko, że coś się przekroczyło. Żeby to zrobić, potrzebny jest identyfikator ENCI, więc wchodzę w narzędzia deweloperskie, stany i odnajduję tutaj moją ENCIę. Wpisuję temperatura CO. I tu widać jej wartość, a to jest identyfikator. Kopiuję go i przechodzę do mojej automatyzacji w akcję powiadomienia. Zmienię jeszcze samą wiadomość na zbyt wysoka temperatura CO i na końcu dopisuję stan ENCI jako składnia szablonu. Nie będę tego dyktował, możesz to po prostu przepisać z ekranu albo zajrzeć do opisu filmu. Tam będą wypisane wszystkie automatyzacje. Jak widzisz, wklejam tu wcześniej skopiowany identyfikator ENCI. Tak to powinno wyglądać. Zapisuję i testowo wyzwalam powiadomienie. I jak widzisz, działa. Tylko nie potrzebuję tylu cyfr po przecinku, więc dodam jeszcze zaokrąglenie do jednej cyfry. Więc wchodzę w powiadomienie. W tym miejscu stawiam pionową kreskę. Wpisuję float, spacja, znowu pionowa kreska, round i w nawiasie 1. I na końcu dopisuję stopnie Celsjusza, żeby mieć jednostkę. Zapisuję i testowo wyzwalam. Od razu lepiej. Ale jest jeszcze jeden drobiazg. Klikając na to powiadomienie, wchodzisz na stronę główną Home Assistanta. A chciałbym, żeby otwierała się na przykład karta mojej pompy ciepła. I to właśnie będzie ostatnie ulepszenie tego powiadomienia. Trzeba znaleźć adres tej karty, więc po prostu wchodzę w ten dashboard i kopiuję jej adres, ale bez adresu IP. Czyli tą część. Teraz przechodzę z powrotem do naszej automatyzacji. Klikam na moje powiadomienie, wybieram pole data i wpisuję click action dwukropek i wklejam ten adres. Wielkość liter ma tu znaczenie. Jeśli będzie nieodpowiednia, Home Assistant zignoruje to polecenie. Zapisuję i testowo uruchamiam powiadomienie.
I tak jak widzisz, jest kolejne powiadomienie. Te wcześniejsze usuwam i klikam na to najnowsze. I jestem przekierowany do karty mojej pompy ciepła. Wszystko fajnie, ale takie powiadomienie dostaniesz tylko raz po przekroczeniu temperatury. Dlatego dodam jeszcze sprawdzenie stanu i ponawianie powiadomienia co kilka minut. Na początek kopiuję moje powiadomienie. Następnie je usuwam. Klikam dodaj akcję, bloki, powtarzaj dopóki i tutaj dodaję warunek. Warunki, encja, stan numeryczny i odnajduję moją encję, temperatura CO i ustawiam warunek powyżej 80 stopni. Później dodaję akcję i tutaj naciskam akcję i wybieram opcję wklej. Dodam jeszcze jedną akcję, czyli opóźnienie o na przykład 5 minut. Po wysłaniu powiadomienia automatyzacja czeka 5 minut. Potem ponownie sprawdza warunek. Jeśli temperatura nadal jest za wysoka, wysyła kolejne powiadomienie. I tak w pętli, aż problem zniknie. Teraz przechodzimy do powiadomienia stałego. To jest typ powiadomienia, które nie wymaga natychmiastowej reakcji i nie powinno wkurzać. Ma po prostu wisieć i przypominać, że coś jest do ogarnięcia. Na przykład, jeżeli coś nie działa od dłuższego czasu lub jakieś rozłączone urządzenie. Takie powiadomienie nie wyskakuje co chwilę, tylko czeka, aż je świadomie zamkniesz. Zrobię teraz proste powiadomienie o rozłączonym urządzeniu, a jego wyzwalaczem będzie stan encji. Przejdę teraz do dodatku Zigbee to Mosquito, żeby wybrać urządzenie. Niech będzie to czujnik ruchu, który mam na schodach. Zapamiętam końcówkę jego identyfikatora, żeby móc go łatwo odnaleźć. Wpisuję i wybieram encję Last Seen. Wiem, że zmienia swój stan mniej więcej co godzinę. Dlatego też dla przykładu ustawiam tutaj 1 godzinę. Później dodaję akcje, powiadomienia, powiadomienie trwałe. I wpisuję jego treść, na przykład rozłączone urządzenie Zigbee, schody góra. Zapisuję, dodaję kategorię, nazwę i testowo wyzwalam. I tak jak widzisz, pojawiło się w tym miejscu. Ale to nie wszystko. Do takiego powiadomienia można dodać jeszcze wartość encji, czyli w samym powiadomieniu zobaczysz, kiedy dokładnie urządzenie było ostatnio widziane. Wystarczy w treści powiadomienia dodać taką linijkę kodu. Ja na szybko znajduję identyfikator encji i go kopiuję. Oczywiście całość wrzucam do opisu filmu, żebyś nie musiał tego przepisywać. Zapisuję, usuwam jeszcze wcześniejsze powiadomienie i uruchamiam akcję. Zobaczymy, jak to wygląda. I jest powiadomienie razem ze stanem encji. Przejdźmy do kolejnego powiadomienia. Tym razem będzie to powiadomienie z przyciskiem akcji, czyli takie, które pozwala od razu coś zrobić, bez wchodzenia w Home Assistanta. Wyzwalaczem będzie strefa domowa. U mnie strefa działa w miarę ok, ale to dlatego, że mam ogarnięte wykrywanie obecności. Jeśli masz router z integracją albo solidne trackery, będzie jeszcze lepiej. Ale jeżeli chcesz święty spokój i zero losowych powiadomień w nocy, to najprostsze i najbardziej przewidywalne rozwiązanie to konkretna godzina. Home Assistant nie musi być mądrzejszy od ciebie. Czasem wystarczy, że jest punktualny. Będzie to uruchamianie odkurzacza po wyjściu z domu, ale dodajemy warunek bezpieczeństwa.
Automatyzacja zadziała tylko wtedy, gdy odkurzacz faktycznie jest w bazie. Dzięki temu nie uruchomi się w losowym miejscu ani wtedy, gdy ktoś go wcześniej przeniósł. Odnajduję swoje urządzenie i wybieram opcję, gdy odkurzacz jest w bazie. Dodaję akcję, czyli powiadomienie. Wybieram tutaj swój telefon. I w polu wiadomość wpiszę na przykład uruchomić odkurzacz. W tytule powiadomienia wpiszę nie ma nikogo w domu. Później zaznaczam pole data i najpierw zrobimy przekierowanie do konkretnej karty. Czyli wpisuję click action, dwukropek i następnie adres mojej karty. W tej chwili go odnajdę, jest to karta test. Kopiuję i wklejam po dwukropku. Później dodamy nasze przyciski, czyli wpisujemy actions, dwukropek, poniżej wpisujemy action, dwukropek, odkurzacz tak. Pod spodem wpisujemy tytuł i na przykład włącz. Albo nie, zmienimy to na tak. Będzie wtedy fajnie pytanie uruchomić odkurzacz i do wyboru tak lub nie. Następnie wpisujemy kolejną akcję, odkurzacz nie i tak samo pod spodem tytuł nie. Warto pamiętać, że tutaj ma znaczenie wszystko, wielkość liter, spacje i dokładna nazwa akcji. Dobra. Dodajemy kolejną akcję. Będzie to akcja czekaj na wyzwalacz. I od razu dodajemy ten wyzwalacz. Czyli wyzwalacze, zdarzenie. I tu wpisuję typ znaczenia tak jak zaznaczyłem teraz, czyli Mobile App Notification Action. I co najważniejsze, w polu poniżej trzeba wpisać action, dwukropek, odkurzacz tak. Jeżeli tego nie wpiszesz, to każde losowe powiadomienie na telefon będzie wyzwalać akcję z tej automatyzacji. Teraz trzeba zrobić dokładnie odwrotne powiadomienie, czyli duplikuję to i zmieniam tutaj na nie. Dla pewności jeszcze sprawdzam. Jeden wyzwalacz odkurzacz tak, a drugi odkurzacz nie. Więc dodaję teraz kolejną akcję. Wchodzę w bloki i będzie to akcja wybór. I tu rozwijam pierwszą opcję i dodaję warunek szablon. Konkretnie będzie to oczekiwanie na wyzwalacz akcji odkurzacz tak. Celowo nie przyspieszam tego fragmentu, bo tutaj każdy znak ma znaczenie. Teraz dodaję akcję. Tu wybieram akcję, urządzenie i odnajduję moje urządzenie. W skrócie naciśnięcie tak będzie uruchamiało to urządzenie. Zaznaczam, niech odkurzacz sprząta. Następnie duplikuję całą tą opcję i druga opcja będzie działała na nie.
Zmieniam tutaj na odkurzacz nie. I sama akcja niech będzie powrót do bazy. Zapisuję, nadaję nazwę i kategorię i testowo wyzwalam. I mamy to. Można wybrać, co ma się stać, a samo kliknięcie w powiadomienie kieruje nas do odpowiedniej karty. Przejdźmy do kolejnego powiadomienia z akcją. Tym razem wyzwalaczem będzie niska temperatura ciepłej wody użytkowej i pytanie o włączenie grzałki. Będzie to stan numeryczny ENCI. Wybieram swoją encję CWU, czyli ciepła woda użytkowa. I ustawię temperaturę np. poniżej 40 stopni. I to jest nasz wyzwalacz. Można dodać np. poniżej 40 stopni przez 30 minut, bądź coś podobnego. Następnie dodaję akcję powiadomienie. I tak jak wcześniej wybieram swój telefon. Wpisuję wiadomość, niech to będzie aktualna temperatura i później dam stan ENCI. Podobnie jak wcześniej wpisuję nawiasy, states i odnajduję identyfikator swojej ENCI odpowiedzialnej za temperaturę ciepłej wody użytkowej. Jeżeli znasz ten identyfikator, mógłbyś go teraz wybrać z listy. Ja go nie pamiętam, więc wezmę go po prostu z mojej karty. W tym celu przechodzę do karty mojego kotła. To jest encja, której szukam, czyli CWU. I kopiuję jej identyfikator. Następnie wklejam go tutaj. Zrobię od razu zaokrąglenie do jednej cyfry po przecinku, czyli wpisuję round, w nawiasie 1. Dopisuję jednostkę. I zadam jeszcze pytanie, czy włączyć grzałkę. Wpiszę jeszcze tytuł wiadomości. Niech to będzie na przykład za niska temperatura CWU. Zaznaczam data, wpisuję click action, zrobię od razu przekierowanie do danej karty. Kopiuję jej adres. I wklejam. I tak jak przy wcześniejszej automatyzacji wpisuję actions, action i tu wpiszę moje akcje. Czyli na przykład CWU grzałka tak i tu będzie tytuł wyświetlany w powiadomieniu włącz. Później wpiszę CWU grzałka nie i tytuł zrobię wyłącz. Te akcje odpowiadają bezpośrednio za włączenie lub wyłączenie grzałki, dokładnie w zależności od tego, który przycisk kliknę w powiadomieniu. Dodaję kolejną akcję, będzie to czekaj na wyzwalacz. Ta akcja ma tutaj zegar nie bez powodu. Można tu ustalić, ile czasu Home Assistant ma czekać na kliknięcie w powiadomieniu. Jeśli klikniesz w tym czasie, automatyzacja działa, a jeśli czas minie, nie będzie żadnej reakcji. Dzięki temu nie odpalisz tej akcji na przykład w nocy przez przypadkowe kliknięcie. Dodaję wyzwalacz zdarzenie i tu podobnie jak w poprzedniej automatyzacji. Mobile App Notification Action i tu wpisuję action, CWU grzałka tak. Duplikuję ten wyzwalacz. I drugi podpisuję CWU grzałka nie. Teraz dodaję akcję, bloki
Wybór. W opcji pierwszej dodaję warunek szablon i wpisuję oczekiwanie na wyzwalacz CWU grzałka tak. Później dodaję akcję, urządzenie i tu odnajduję swoje urządzenie. W moim przypadku będzie to grzałka boiler. I wybieram włącz grzałka boiler. Następnie duplikuję całą opcję i w opcji drugiej zmieniam CWU grzałka na nie i grzałkę boiler na wyłącz. Automatyzacja jest gotowa. Zapisuję, nadaję nazwę, następnie kategorię i klikam zapisz. I nic. Automatyzacja się nie zapisuje, czyli gdzieś po drodze zrobiłem błąd. Przeglądam teraz na szybko całą automatyzację i sprawdzam, czy wszystko wygląda ok. Wystarczy jedna literówka i będziesz miał taką samą sytuację. Nie widzę nic, co jest nie tak. Ale przejdę jeszcze do edytora YAML, tu mi będzie łatwiej znaleźć błąd. W takiej sytuacji zawsze trzeba szukać literówek, źle postawionych znaków albo błędnej liczby spacji. Jak widzisz, w jednym miejscu użyłem cudzysłowu podwójnego, a w innym pojedynczego. W YAML-u ma to znaczenie, więc wracam krok do tyłu i poprawiam, żeby wszystko było spójne. Teraz wygląda ok, także zapisuję i przejdźmy do testów. Żeby nie było wątpliwości, pokażę działanie bezpośrednio w karcie. Uruchamiam akcję i proszę, jest powiadomienie. Przechodzę do karty, naciskam wyłącz i grzałka się wyłącza. Przejdę jeszcze raz do uruchomienia. Dostaję powiadomienie, naciskam włącz. Grzałka włączona. Wyzwolę jeszcze raz i nacisnę bezpośrednio w powiadomienie. Przekierowanie do mojej karty kotła. Jak widzisz, to naprawdę działa. Na koniec pokażę Ci jeszcze, jak włączyłem padający śnieg w moim Home Assistancie. Jeśli tego nie znałeś, może Ci się przyda, a jak nie, to po prostu fajny bajer. Pokazało się dopiero w grudniowej wersji. Wystarczy wejść w system, laboratoria i to jest tu na dole. To by było na tyle w tym odcinku. Jak widzisz, z powiadomień w Home Assistant da się zrobić coś więcej. Jeśli któryś z tych przykładów Ci się przydał, daj znać w komentarzu, zostaw lajka i suba, bo to serio pomaga kanałowi. A w kolejnym materiale pójdziemy jeszcze krok dalej.